człowiek, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, który ma wpisane w konstytucję odpowiedzialność za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, nie może mieć takich nałogów, przyzwyczajeń, które powodują, że nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje w tych najważniejszych sprawach, tak? Czy że istnieje taka możliwość, że nie w pełni świadomie będzie je podejmował, dlatego że będzie pod wpływem, jakichś substancji psychoaktywnych, tak? Więc to jest problem rzeczywiście bardzo poważny. Cześć, witam Was. Moi drodzy, pozwólcie, że do końca tygodnia zajmę się tym niezależnym uzależnionym. Czuję się w obowiązku poświęcić mu więcej czasu. Wiecie, w niedzielę są wybory, a o tym uzależnionym, niezależnym, w większości przypadków mało się wie. Więc poświęcę te parę dni na przedstawienie jakże barwnej osoby. Tego materiału nazbierało mi się dość dużo, więc ile mi się uda Wam przedstawić, to przedstawię. Zresztą każdy z Was już, podejrzewam, ma wyrobione zdanie na ten temat. Ale tak Wam wcześniej mówiłem, im ciemniej, im głębiej w las, tym ciemniej. Ale zanim przejdę do opisywania tej barwnej postaci, chciałbym Wam przypomnieć, że w 2014 roku Polacy wykopali rząd, bo politycy za publiczne pieniądze zamówili, wyobraźcie sobie, ośmiorniczki w cenie 76 zł za porcję, a cały rachunek za kolację wyniósł 1435 zł i za tą kwotę cały rząd poleciał na zbity pysk. I się tak zastanawiam, co się z tą Polską stało, co się stało z Polakami. Dzisiaj Polakom nie przeszkadza, że władza PiS okradała ich na miliardy, pałowała i gazowała kobiety na protestach. A na prezydenta chce wcisnąć uzależnionego od używek Alfonsa, oszusta, kibola, specjalisty od chuligańskich ustawek. I aż się chce krzyczeć: kurwa Polacy, co z wami się stało? Jeszcze raz, z tej strony przyjaciółka Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, jak nie chcecie mieć sprzedanej ojczyzny i trzeci rozwój Polski, głosujcie na Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki musi wygrać, bo my będziemy mieć trzeci rozwój Polski. Ci, którzy głosowali na Brauna i na Mecena, i głosują na Karola Nawrockiego. Bo Polski nie będzie! Będzie sprzedana, to mój kraj, kocham Cię Polsku! Moi drodzy, powiem Wam tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest jedna z najdziwniejszych kampanii wyborczych chyba w całej historii III RP. Bo po jednej stronie mamy w niej człowieka, którego poglądy można lubić lub nie, ale o którym wiemy bardzo dużo, bo w polityce jest obecny od dekad. A po drugiej stronie mamy kandydata, o którym tak naprawdę nie wiemy nic, bo to, co się dowiadujemy, to dopiero wypływa. Powiedzcie mi proszę, czy w każdym cywilizowanym kraju, czy w świetle pojawiających się wciąż nowych faktów z życia tego typa spod ewidentnie ciemnej gwiazdy, nie powinniśmy się wszyscy zastanowić, czy nie powinien on być po prostu wycofany z kandydowania. Głównym zajęciem sztabu Nawrockiego jest obracanie kota ogonem w momentach, kiedy kolejna wtopa jest tak naprawdę nie do obrony. Z podstępnego wyłudzenia mieszkania za 10% wartości zrobili akt, altruizmu,
Z ustawek z kibolami na polanie szlachetny moduł aktywności sportowej. Z wykorzystania służbowego apartamentu do prywatnych celów przez 200 dni w roku, dyplomatyczną politykę dla dobra Polski, z kontaktów z gangsterami z trójmiejskiego półświadka, zajęcia resocjalizacyjne. Tylko czekać, jak u Nawrockiego znajdą nakłucia po igłach i z pewnością według pisowskiej narracji będzie to znaczyć, że jest również szlachetnym krwiodawcą. No, ale jak go przyłapali wreszcie na tym, że od lat wpycha sobie woreczki z czymś tam do ust na dziąsło, od czego nie może się powstrzymać nawet przez niecałe 2 godziny, to sztab podniósł alarm, że obaj kandydaci mają poddać się testom na obecność narkotyków. I dzisiaj trochę o tych testach też później powiem. Czyli według logiki pisowców Karol wrzucił sobie coś tam na dziąsło, Rafał ma zrobić test antynarkotykowy. I tylko czekać, jak ta Martusia Kaczyńska znów da dupy jakiemuś gachowi, a na test ciążowy pewnie wyślą Senyszyn. Przecież do cholery to nie Trzaskowski zażywa jakieś tam środki na wizji przed milionami widzów, tylko Nawrocki. Więc sobie piździelce sami badajcie swojego kandydata, bo ewidentnie ma z tym poważny problem. Według WHO jest, mówię tu o tym snusie całym, jest to substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca, a zażywanie regularne ma właściwości narkotyczne. No i cały czas, wyobraźcie sobie, mówimy tu o kandydacie na głowę państwa. No ale tak wam już mówiłem, piździelce mają to w dupie. Oni po prostu gaszą każdy pożar, jaki wybuchnie wokół tego typa spod ciemnej gwiazdy. Please disperse. Nothing to see here, please. Powiem wam tak, według mnie osobiście jest to po prostu, delikatnie rzecz ujmując, bardzo delikatnie, to jest wstyd dla Polski, że złodziej kawalerek, uczestnik kibolskich bujek, przestępca, ćpun startuje w wyborach na najwyższy urząd w państwie. To jest po prostu obciach i ujma na godności całej Polski. I oczywiście obywateli, że uczciwy obywatel Trzaskowski musi mierzyć się z człowiekiem o tak wątpliwej moralności. Bo już niemal cały świat chyba pisze i śmieje się, że prezydentem Polski może zostać ćpun. I powiem wam tak, wszyscy ci, którzy chcą głosować na Nawrockiego, to zgadzacie się na to, aby wasze dzieci, wnuki ćpały, aby wasi synowie i wnukowie ginęli w kibolskich ustawkach, aby wasze córki, wnuczki były przykuwane do kaloryfera i wykorzystywane przez naćpanych zbirów jako cysterny na spermę. Chcecie, aby pierwszym obywatelem był szalbierz i złoczyńca. Jeśli głosujecie na Nawrockiego, jesteście dokładnie tacy sami jak on. Niczym się nie różnicie. Ja powiem, ja nie jestem. Ja głosuję za wiedzą, obyciem, za rozliczeniem tej pisowskiej mafii. Zawsze to powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo nie chcę, żeby taki typ spod ciemnej gwiazdy jak Nawrocki reprezentował mój kraj. Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak, hochsztapler i kompletny kretyn. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę.
na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. To wy sami wylindowaliście to bydle na piedestał. Wy! I z was się śmieje, głupcy! Z was! I powiem wam tak. Naprawdę współczuję wyborcom PiS takiego kandydata serio i tu bez żadnej uszczypliwości. Bo Kaczyński rzucił wam takiego przyputrowanego chama z ulicy o moralności piły łańcuchowej i powiedział: na tyle zasługujecie, a wy jesteście w 7. niebie. I jestem w stanie przewidzieć wasze komentarze, że niby jasne, demokraci też mogli lepiej. Powiem tak, Trzaskowski jaki jest, taki jest. O jego wadach, gafach, o irytującym do bólu eliutryzmie można by długo. Jeszcze raz, przegrał już raz wybory. No ale do cholery jasnej, spójrzcie na tego gościa, przestańcie robić jakieś fikołki przypominające sobie, że partia, którą wybraliście, nazywa się Prawo i Sprawiedliwością, bo ani ten gość, ani ta partia nie ma nic kompletnie ani z prawem, ani sprawiedliwością, a tym bardziej z uczciwością. I przynajmniej ja tak to odbieram, że teraz to już te poparcie dla Nawrockiego nie jest żadnym wyborem politycznym. To jest każdego z nas, czy tych głosujących na Rafała, czy tych głosujących na Nawrockiego, to jest twoje osobiste oświadczenie. Mówię tutaj o osobach głosujących, popierających Nawrockiego, że może tak powiem, wyborco Nawrockiego to jest twoje osobiste oświadczenie, że nie obchodzi cię moralność, uczciwość, legalność ani prawda. Jesteś zaślepionym maniakiem partyjnym i przyłączasz się do dewastowania naszego kraju. Pomyśl, w czyim interesie działa Karol Nawrocki. Nie w moim. Nie w twoim. W PiS-ie liczy się interes partii i śliskich układów. No okej, ale tutaj też trzeba wspomnieć o tym, zaznaczyć to, że nasz ćpunek po 4 dniach zrobił testy. Raczej parodię z testów, no ale umówmy się, że są to testy. Zrobił testy, wszystko wyjaśnione, można się rozejść, można przyjąć następny woreczek na dziąsło. Nie do końca. Może zacznę od tego, bo być może nie każdy wie, ale warto chyba od tego zacząć. I teraz tak. Kokaina w moczu. Tutaj pamiętajcie, że nasz Karolek zrobił po 4 dniach te testy. No ale tak, kokaina w moczu jest zazwyczaj wykrywalna od 1 do 4 dni. Ale w ślinie lub we krwi jej metabolity mogą być wykrywalne już po 24 do 48 godzin, szczególnie po jednorazowym użyciu małej dawki. Amfetamina jest zwykle wykrywana w moczu od 1 do 3 dni, ale w ślinie we krwi może być niewykrywalna już od 24 do 48 godzin, zwłaszcza przy sporadycznym używaniu. Metamfetamina, podobnie jak amfetamina, jest wykrywalna w moczu od 1 do 3 dni. W ślinie podobnie 24 do 48 godzin. MDMA, czyli ekstazy, jest wykrywalne w moczu od 1 do 3 dni. W ślinie podobnie 24 do 48 godzin. Karolek zrobił swoje testy po 4 dniach, ale co ciekawe w tych testach? To, moi drodzy, że naprawdę pisowcy mają Polaków za idiotów, bo ten drobny cwaniaczek zażył
publicznie w piątek. Dziś jest wtorek. Minęły 4 dni. Ślady wielu substancji znikają w moczu w ciągu 3 dni. Czemu ten cwaniaczek nie zrobił testów z włosa, gdzie wszystkie używki utrzymują się przez 90 dni? Kolejna dość ciekawa sprawa, jak widzicie na zdjęciu, może potem jeszcze dam następne, bo na tym może mało widać, ale na zdjęciu jest, że badanie wykonano w laboratorium w Rzeszowie na ulicy Krakowskiej 16 o 8:45. Z kolei na stronie tego laboratorium napisane jest, że we wtorek będzie czynne dopiero od godziny 19, a skończyło pracę o 6 rano. To tutaj nasuwa się pytanie, komu został dostarczony ten mocz do badań. Wykonywanie testów na obecność narkotyków robi się na włosach, a nie moczu, ponieważ większość narkotyków nie jest wydalana już po 2-3 dniach od zażycia, a we włosach pozostają do 3 miesięcy lub nawet dłużej. I kolejna sprawa dość ciekawa. Dlaczego pojechał aż do Radomia, gdzie Czarnek obsadził szpitale swoimi kumplami, jak Nawrocki był w Warszawie, nie wiem, jakby w Warszawie nie było laboratorium, czy jest Gdańska, czemu w Gdańsku nie zrobił w Warszawie, tylko akurat pojechał do Radomia. I to w godzinach, gdzie to laboratorium było zamknięte. Oni myśleli, że to Rosja sowiecka pomogła tym Polakom i oni ich jakoś wywieźli od Niemców i dzięki temu byli w stanie przeżyć na ich ziemi. Czyli kompletny brak tła historycznego. Oczywiście nie można mieć do tych ludzi żadnych preparciu wystawy. Brał udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej, co podwyższyło oczywiście jej rangę. Była ona eksponowana, brała ci tam żyjących. Oni myśleli, że to Rosja sowiecka pomogła tym Polakom i oni ich jakoś wywieźli od Niemców i dzięki temu byli w stanie przeżyć na ich ziemi. Czyli kompletny brak tła historycznego. Oczywiście nie można mieć do tych ludzi żadnych preparciu wystawy. Brał udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej, co podwyższyło oczywiście jej rangę. Była ona eksponowana, brała... I moi drodzy, wydaje mi się, że nie powinniśmy mówić, że Nawrocki zażywa snus, bo tak naprawdę nie wiemy, co on wpycha do tych torebek. My nie mamy pojęcia, jaki jest tego skład. Dlatego należy mówić tutaj otwarcie. Nawrocki jest po prostu ćpunem, jest silnie uzależniony od substancji nie wiadomego pochodzenia. Ćpana wizji na oczach nas wszystkich. O, moi drodzy, jak sięgam pamięcią, być może coś mi umkło, ale pierwszy raz w historii Polski kandydat na prezydenta pokazuje wyniki badań mających rzekomo stwierdzić, że nie bierze narkotyków. I to Kaczyński nam wszystkim to zrobił. Dla mnie osobiście jest to niewyobrażalna, chyba tutaj nie przesadzę, jak powiem, zbrodnia na polskim społeczeństwie. To jest po prostu wstyd i upokorzenie. I ponowię pytanie, dlaczego Nawrocki czekał 4 dni? I odpowiedzcie sobie sami. No, głupcy oczywiście uwierzą. Wiarygodny test, jak mówiłem, jest test włosów, bo wszystkie używki znikają właśnie po 90 dniach, a nie po dniu czy do 3 dni. No ale jak to Kurski mówi, ciemny lud wszystko kupi.
Pan już przerwać, tak? Na moment, bo muszę wykonać ważny, osobisty telefon, panie redaktorze, i za minutę... Dobrze, to wobec tego proszę wyjść. Ja tutaj będę czekał na pana. Dosłownie 60 Dobra, sekund. 60 sekund. Proszę wyjść ze studia. Trochę się nam przedłuża wizyta, Dobrze, ale wracam dobrze, do pana dobra, redaktora. oczywiście. Przepraszam państwa na moment. 60 sekund. Dobra, to ciekawa sytuacja, pierwszy raz się zdarzyła, ale oczywiście rozumiem, każdy gość ma swoje prawa, więc czekamy na powrót mojego gościa. Tak czy inaczej, Nawrocki czekał 96 godzin od debaty ze zrobieniem testu, żeby organizm się po prostu oczyścił. No, nie z nami te numery Brunner, albo raczej Karol. Także Karol został przyłapany na przyjmowaniu, nazwijmy to, suplementów podczas debaty wyborczej z Trzaskowskim. Cała Polska zobaczyła, jak dyskretnie ładuje sobie na dziąsło porcję suplemencji psychoaktywnej, nazwijmy to tak ładnie. Jednak zamiast zrobić sobie test następnego dnia i rozwiązać wszelkie wątpliwości, Nawrocki celowo czekał 96 godzin i dopiero wtedy dał sobie pobrać krew czy tam siuśki. Zobaczył to, by zrobił to, znaczy się po to, by organizm się oczyścił z tej całej zawartości, tej jeszcze raz wróć, substancji psychoaktywnych i w ten sposób uzyskać negatywny wynik testu. I jeszcze raz tutaj powiem, czemu ten cwaniaczek z bąblem w nosie, z miodem w uszach nie zrobił se testów na włosach, tylko na moczu. Nawrocki musiał być też nieźle zaskoczony swoim wynikiem, skoro wyszła mu obecność w organizmie najwyższego hormonu ciąży wytwarzanego przez zarodek i łożysko. Nie, żeby nie było. To jest oczywiście fake, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była prawda. Nie przerywać, jak pan chce coś mądrego usłyszeć. Powiem panu jedną rzecz. Rozmawiałem z ludźmi, oni powiedzieli: drogi panie, jak można tak nisko upaść, mając prezydenta, intelektualistę Lecha Kaczyńskiego. Bardzo mądrego prezydenta, bardzo mądrego człowieka. Kolejnym prezydentem Prawa i Sprawiedliwości był jest jeszcze jego uczeń, Andrzej Duda. A dzisiaj wy wystawiacie kibola, który po prostu jest drobnym umyśle intelektualnym. Zlikwidował ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Powiedział, że chodzi na ustawki. Na ustawki przecież. Proszę pana, kto zlikwidował ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Proszę pana, I dlaczego? Ja panu mówię o dzisiejszym marszu, a pan mi mówi Armii o Ludowej. ulicach. Tak, kibolskie sprawy zaczynają się i kończą na ulicach. Ale to padło pytanie o ulicę Lecha Kaczyńskiego, zlikwidowaną przez Rafała Trzaskowskiego. Kibolem niż bojówką, która ku czci pamięci Lecha Kaczyńskiego. Panie redaktorze, wybory to nie ustawka. Wybory to nie ustawka. Bojówki prawdziwe, kibolskie, Wybory to nie ustawka. gdzie Lecha Kaczyńskiego się czci. Wybory na najważniejszy urząd w państwie. Ja znałem prezydenta Kaczyńskiego. Wybory On to by się ze wstydu właśnie spalił, żeby wielki widział ten no rząd tak, obecny. jakby zobaczył kandydata obecnego, to by się ze wstydu spalił. Proszę państwa, Nie wiem, czy widzieliście, to już tak na koniec, już będę zmierzał ku końcowi. Moi drodzy, kraje arabskie na okrągło pokazują ćpuna i nie mogą wyjść ze zdziwienia, że kogoś takiego można wystawić na najwyższe stanowisko w państwie. No rzekomo Arabowie to dzikusy. W tych krajach za narkotyki dostaje się karę śmierci, a w Polsce urząd prezydenta. Można? Można. Jeżeli jest to kandydat mafii PiS i oczywiście Kościoła, czyli łajdaków politycznych, bo mówię tu o Nawrockim, zrobi wszystko, co mu każe capo vituti capi PiS. Zresztą, jak wiecie, PiS to jedna wielka taka ośmiornica, PiS i Kościół taka ośmiornica wyznaniowa.
która opanowała Polskę pod płaszczykiem Bóg, honor, ojczyzna. Mało tego, nawet w telewizji Espania, która jest tak liberalna, nie mieści się im to w głowach. Czy Polska sama na własne życzenie pogrąży się, nie wiem, w narkotykach, barbarzyństwie katofaszystowskim? Wyobrażacie sobie, ten polski Kościół katolicki popiera każde niemalże skurwysyństwo pisowskie i promuje oficjalnie katofaszyzm. I tutaj, tak na koniec, chyba można taki mały mój apel, odezwa do wszystkich uczciwych Polaków, szanujących i kochających swoją ojczyznę. Gangsterka, dopalacze, sutenerstwo, prostytucja w Grand Hotelu, o którym będę mówił w następnych materiałach, kolesie niebezpieczni, kryminaliści, niezapłacony hotel miłości, prostytutki w Muzeum II Wojny Światowej dla luksusowych klientów, okradziony starszy człowiek z mieszkania, Nawrocki i PiS Polakom nic więcej nie wyjaśni. W żadnej w tej sprawie nie poszedł oczywiście do sądu w trybie wyborczym, gdzie miał pełne prawo, żeby chronić swoje dobre imię i swojej rodziny. Moi kochani, jeśli pozwolimy wybrać Nawrockiego, PiS z tym całym kryminalnym gównem, będziemy musieli żyć całe 5 lat. Zanurzeni nie tylko po uszy, ale po czubek głowy w tym właśnie gównie. To jest po prostu hańba dla Polski i Polaków. A dlaczego pisiorom imponuje ten gangus, Alfons, ćpun, wyłudzacz, lichwiarz? Bo jest ich po prostu odbiciem. Dzięki niemu nie czują się tacy najgorsi. Być może nawet czują się lepsi. I powiem wam tak, gdyby prezydentem miał zostać uczestnik kibolskich ustawek, który wyłudza mieszkania od seniorów, nie potrafi wytrwać godzinnej rozmowy bez chemicznego dopalacza, powiem wam, byłaby to kpina z powagi urzędu, inteligencji rodaków, po prostu kpina z całego naszego narodu i naszych rodaków. Powiem tak, mam nadzieję, że zwycięży uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Dziękuję bardzo. No i kończąc już mój apel, odezwa, końcowa mowa. Kochani rodacy, 1 czerwca dokonamy wyboru. Ale musicie uświadomić sobie, że wasz wybór będzie miał o wiele większe znaczenie. Wybór prezydenta ma znaczenie tak naprawdę tutaj drugorzędne. Naszym wyborem będzie usunięcie tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS poza nawias życia politycznego i społecznego. Dlatego w kampanii prowadzona jest tak brutalna walka. I ja się przyłączyłem w jakiś sposób do tej walki i wam powiedziałem, że trzeba by zdjąć białe rękawiczki i napieprzać gołymi łapami. PiS walczy o życie. Pamiętajmy, o co my walczymy. Nie pozwólmy, aby nawiedzony psychol, mam tu na myśli Kaczyńskiego, w dalszym planie, w ciągu dalszym, ustawiał nam życie. Po prostu idźmy na wybory i zagłosujmy na normalność. No i na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. Przypominam, że w niedzielę o 18 razem czekamy na wyniki, trzymamy kciuki. Jutro, jak dam radę, ciąg dalszy przedstawienia. Przedstawię wam portfolio pisowskiego kandydata. Im więcej, tym lepiej, tak mi się wydaje. Także co, widzimy się przy następnym materiale. Ja wam już dziękuję. Czekam na wasze opinie, komentarze i do zobaczenia przy następnym filmie. Cześć.
A za to Nawrocki, bokser Kaczyńskiego, pod przykrywką chwali sam siebie samego. Ma kumpli gangsterów, panienki w hotelach. Jak pan doktor wygra, nie będzie co zbierać. Hej, idą wybory, wybory popsują humory, humory. Kogo byś nie wybrał, to dla Polski krzywda. Hej, idą wybory, wybory popsują humory, humory. Kogo byś nie wybrał, to dla Polski krzywda.